Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować pisanki wielkanocne metodą skrobania. Zasięgałam Waszej porady odnośnie nazewnictwa. Część mówi, że to są kraszanki, część, że kraszonki, z tego co dobrze pamiętam, także ja to jeszcze sprawdzę. W opisie pokaże się na pewno właściwa nazwa. A do Was też pytanie, pod jaką Wy to znacie. Pisanki, które się skrobie, czyli najpierw trzeba je zabarwić, a potem przygotowuje się wzór. Ja nie jestem ekspertką jeszcze i nie robię tak przepięknych pisanek, jak można zobaczyć w wielu miejscach. Natomiast jeśli sobie zobaczycie w internecie, a może ktoś z Was potrafi przygotowywać takie naprawdę już artystyczne i dekoracyjnie, chętnie ja zobaczę zdjęcia. Natomiast ja przygotowałam je po raz pierwszy i oto kilka takich moich porad. Pokazywałam Wam już, jak barwić pisanki naturalnymi metodami. Można też przygotować barwnik syntetyczny, sztuczny. Ważne, żeby pisanka była zabarwiona i żeby też już była ugotowana, czyli albo barwienie po ugotowaniu na twardo, albo gotowanie i barwienie jednocześnie. Sprzęt, który jest potrzebny. Na pewno są jakieś takie specjalne igły tam, gdzie przygotowuje się te pisanki już od wielu setek lat. Natomiast taką typową domową metodą, jeśli macie ochotę, to ja polecam albo nóż do tapet, albo taki skalpel. I to się bardzo wygodnie trzyma, dlatego że on jest mniej więcej tej samej grubości co ołówek, co kredka i oczywiście jest też ostro zakończony, chociaż wygodniejsze jest takie troszeczkę krustsze, ostrze, ale z kolei od takiego szerokiego będą Was bolały ręce. Trzeba się przede wszystkim uzbroić w cierpliwość, dlatego że na samym początku przygotowanie jednej takiej pisanki trwa kilka godzin i naprawdę pocą się wtedy ręce, więc dobrze jest trzymać pisankę na przykład albo w jakimś kieliszku i tylko ją sobie przytrzymywać, albo jeśli w dłoni, no to trzymać ją też na papierowej chusteczce. Ten barwnik musi być już też całkowicie wyschnięty, bo jeśli nie będzie, to też będzie się pod wpływem dotyku barwnik niestety, ale ścierał. I co? Trzeba sobie przygotować najpierw jakiś pomysł, dlatego że trudno jest dosyć wymyślać na bieżąco i trzeba mniej więcej naszkicować sobie na samym początku wzorek, który będzie się potem skrobało. Wzorek lekko szkicuje się za pomocą też takiego, no nie nazwę tego dłutkiem, nazwę to skalpelem po prostu. I im mocniej tak naprawdę jest oczywiście skrobanie, tym bielszy wychodzi kolor i cała rzecz polega na tym, żeby cieniować po prostu też. I ta moja pisanka ciemna jest właśnie pocieniowana metodą taką jakby kreską, tak jak się cieniuje ołówkiem, chociaż ja nie mam aż takiej doskonałej umiejętności niestety. Osoby uzdolnione plastycznie, osoby, które znają podstawy rysunku, będą miały tutaj o wiele łatwiej. Ale można zacząć od jakichś prostszych, drobniejszych wzorków, takich jak na przykład tutaj. Można po prostu skrobać proste kreski, trójkąciki, kółeczka, kwiatki, a dopiero potem wymyślać jakieś wzory, na przykład koronkowe, tak jak ja tutaj próbowałam już też bardziej zrobić, czyli jak widzicie są niektóre elementy bielsze, a niektóre elementy troszeczkę ciemniejsze. Można też oczywiście w momencie, kiedy się skrobie, to dmuchać sobie i sprawdzać, jak to będzie wyglądać. No i oczywiście wiadomo, że lepiej na początku skrobać słabiej, a dopiero potem mocniej, bo jeśli wyskrobi się coś słabiej, to jeszcze jak się zrobi błąd, to jest cień szansy, że można się tego potem po prostu w jakiś sposób pozbyć, gdzieś tam to jeszcze taką pomyłkę zatuszować i tutaj na przykład na tej pisance widać, to były moje początki, potem już kolejny kwiatek był trochę lepszy, no a potem już na sam koniec to nawet róże mi się udało, tutaj jest tulipan, tu wymyśliłam żonkila, patrzyłam po prostu jak wyglądają rysunki kwiatków, szkice na stronach różnych internetowych, grafiki i po prostu patrząc na nie starałam się przenieść ten obraz na moje jajko. To tyle z moich takich porad. Oczywiście jeśli kiedyś się nauczę tego robić ładniej, to też na pewno Wam pokażę. Natomiast myślę, że warto jest zacząć, tylko pamiętajcie właśnie, uzbroić się w cierpliwość. Jeśli chcecie więcej takich jajek pomalować, to po prostu na samym początku pomalujecie po paru godzinach, no myślę, że maksymalnie 3 wyskrobiecie tak naprawdę, nie pomalujecie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania albo jakieś dodatkowe porady, czym jeszcze można skrobać, to pokażcie też na zdjęciach, pokażcie w komentarzach u mnie na blogu, napiszcie tutaj w komentarzach też pod filmem, jak u Was to wygląda.
I co? Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmików odnośnie dekoracji wielkanocnych, pisanek, barwienia, składania serwetek oraz oczywiście po przepisy na potrawy wielkanocne i na słodkie wypieki. Więcej filmików i receptur oraz innych inspiracji znajdziecie na dorota.in. Życzę spokojnych i takich bardzo pozytywnych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia w kolejnych filmach.